History repeats itself in the patterns in the stone. We close our eyes and fumbling, we listen or we don't. Nazywam się Katarzyna Dziadasz, jestem opiekunem osób starszych. Pracuję w pobycie dziennym dla osób z Alzheimerem i demencją. Jako opiekun osób starszych pracuję od 2005 roku. Skończyłam, obecnie właściwie jeszcze nadal kończę studia pedagogiczne na kierunku pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej ukończyłam kurs przygotowawczy jako opiekun osób starszych. To był kurs półroczny. Wystarczy wykształcenie średnie, by zacząć kurs. Teraz powstają też szkoły dla opiekunów medycznych, dla opiekunów osób starszych. Jest więcej tych kursów, więcej możliwości. Ja więcej może w swoim życiu nauczyłam się doświadczeniem, przebywając z osobami doświadczonymi, pracującymi od dawna z osobami starszymi, pielęgniarkami, pielęgniarzami, którzy mnie uczyli. Zaczynałam od takich wyjazdów zagranicznych. Zagraniczne wyjazdy do Niemiec jako opiekunka i tam takie pierwsze stawianie kroków. I tam właśnie spotkałam takie osoby, które pracowały w tym zawodzie. Już w Niemczech to był taki zawód bardzo znany i popularny, prawda? U nas to tak jakby dopiero wchodził, dopiero tak jakby dojrzeliśmy do tego, że to nasze społeczeństwo jednak się starzeje i potrzebujemy takich osób, które będą się zajmowały osobami starszymi. I tam panie opiekunki, tak naprawdę powiedziawszy, bardziej mnie wprowadzały w ten zawód, uczyły wszystkiego i tak to zaczęło się. Znalazłam pracę w tej obecnej firmie, w której jesteśmy, w Care Experts, na początku jako opiekunka w opiece domowej, bo też takie usługi służymy. Mamy takie właśnie możliwości, że nasze opiekunki chodzą do domu, opiekują się pacjentem w domu, a następnie, kiedy powstał pobyt dzienny, to przeniosłam się tutaj. I powiem szczerze, że to mnie zafascynowało. Okazało się, że jest to, co lubię. Lubię ich historię, lubię, kiedy opowiadają o sobie. Są takim łącznikiem z przeszłością, z tym, czego my już nigdy nie poznamy, nie zobaczymy, a oni potrafią o tym wspaniale opowiadać. Dzień zaczyna się od śniadania. Chociaż Państwo przychodzą wcześniej, zanim zbiorą się, bo czekamy na wszystkich, potem mamy śniadanko. To Państwo już tak bardzo znają się dobrze, więc zaczyna się od pogaduszek, od tego, co słychać o Ciebie, jak tam minął dzień, o jakichś wspomnień, o jakichś... Różnie to bywa, więc taki początek. Potem jest śniadanko, po śniadanku chwilę odpoczynku i zaczynają się zajęcia. Zajęcia są różne. Zajęcia, które mają wzmocnić pamięć naszych podopiecznych. Zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne. Chodzimy na spacery, jeżeli w miarę możliwości, żeby też poruszać. Jest gimnastyka. Często mamy możliwość, korzystamy z obecności naszych rehabilitantów, którzy prowadzą gimnastykę. Potem jest obiad w międzyczasie i po obiedzie różnie, obiad jest około godziny 13:30. Potem są różne zajęcia w miarę możliwości naszych pacjentów, bo są to osoby jednak z chorobą otępienną, więc często są już zmęczone, więc musimy dostosować ten nasz grafik najczęściej do ich możliwości dnia dzisiejszego, tego, co będą dzisiaj potrafiły zrobić. To jest praca, która daje dużo satysfakcji, a jednocześnie jest bardzo wymagająca. Jest duże obciążenie psychiczne, ale i fizyczne. Nie tylko mówię tu o takiej pracy mojej, tu na pobycie dziennym, ale ogólnie praca opiekuna osób starszych to wiąże się z ogromnymi emocjami, bo to jest spotkanie dwóch obcych sobie często osób o różnych charakterach, które mają swoje uczucia i emocje i często jest to bardzo trudne odseparować od siebie, prawda? Ale my, opiekunowie, musimy te uczucia swoje ukryć, musimy się dostosować do pacjenta, więc wymaga to od nas pewnego zaangażowania, a jednocześnie takiego zapomnieć o własnych uczuciach i emocjach, by dobrze służyć tej drugiej osobie, by jej pomóc. Bo uważam, że oni nie oczekują od nas współczucia, oczekują pomocy, cierpliwości, zainteresowania, zaangażowania. Ta praca bardzo wyczerpuje często emocjonalnie, tak psychicznie, a jednocześnie fizycznie, bo trzeba pacjenta dźwignąć, podnieść, obrócić na drugi bok, prawda? Trzeba takie umiejętności, wymaga od nas takich umiejętności, a jednocześnie takiego zdystansowania się, bo są to osoby starsze
I gdzieś tam w tej naszej świadomości pozostaje to, że ten pacjent kiedyś nas opuści, od nas odejdzie. A jednocześnie praca może dać nam ogromną satysfakcję. Ten uśmiech, nawet nie bez słowa dziękuję, ale ten uśmiech. Dzień, który się zaczyna, kiedy pacjenci przychodzą i mówią: Pani Kasiu, jak ja się cieszę, że Pani jest. To jest dzień, który nie może się lepiej zacząć, prawda? A jednocześnie są takie sytuacje, kiedy, nie mówię już o tym naszym pobycie dziennym, ale ogólnie o pracy opiekuna osób starszych. Kiedy wchodzimy do domu, jest osoba leżąca i po naszych wizytach, po naszej pracy nagle pacjent wstaje, zaczyna chodzić samodzielnie i przestajemy być potrzebni. Być może tracimy wtedy pracę, ale to jest ogromna satysfakcja, że ta nasza praca naprawdę się komuś przydała i naprawdę została doceniona. Z drugiej strony ta wdzięczność rodziny. Czasem nie doczekamy się od pacjenta, ale doczekamy się od rodziny. Tej wdzięczności, że ktoś jest, że mama, tata zostaje pod opieką, że jest bezpieczny, że mogę spokojnie pójść do pracy, nie martwiąc się, czy jak wrócę, mama będzie w domu, czy będzie bezpieczna, czy nic się jej nie stanie. To jest praca, która naprawdę daje dużo satysfakcji, ale jednocześnie, tak jak mówię, ma swoje wady i zalety.